Dzisiejszy film będzie nieco inny niż to, co zazwyczaj pojawia się tutaj na kanale, a to dlatego, że zrobimy sobie unboxing tych 5 lampek dekoracyjnych, które dostałem od firmy Tracer. Ponadto mam też do pomocy Karolinę, która stoi za drugim aparatem i nie ma jeszcze zbyt dużego obycia z nim, także wybaczcie, jeżeli obraz będzie nieco roztrzęsiony. No i koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak podoba się Wam tego typu format na kanale, coś nowego, coś innego. Zobaczymy, jak mi w ogóle wyjdzie. No i tymczasem bez przedłużania lecimy z unboxingiem. Jako pierwsze otworzymy sobie Smart Circle, czyli taki stojący, świecący okrąg. Na pudełku mamy już info, że jest zarządzany ze smartfona poprzez Wi-Fi, 12 trybów podświetlenia i tryb detekcji dźwięku i to w zasadzie chyba najważniejsze informacje. Ogólnie zarządzane ze smartfona będą wszystkie lampki, które dalej będziemy rozpakowywać. A więc tak, w zestawie mamy instrukcję, jest pilot do sterowania, jeżeli nie chciałoby się nam używać smartfona. Taki bardzo prosty. No i sam okrąg, zaraz poczekajcie, tylko nie wiem jak go ustawić. Ok, a więc wychodzi na to, że trzeba tutaj odkręcić śrubkę, aby można było rozłożyć ten stojak. Także odkręcamy. No i mamy, nasze koło stoi. Zasilane jest przez USB i tutaj jest jeszcze coś takiego śmiesznego, małego. Wydaje mi się, że to może być odbiornik do podczerwieni z pilota, bo to nie jest żadna wtyczka, którą można do czegoś podłączyć. Dobra, i uwaga, uwaga. Pierwsze podłączenie i świeci. I jest całkiem jasne. Mimo że mamy dzień, co prawda okna zasłonięte, ale jest całkiem jasne. Tutaj jest jeszcze taki przycisk, teraz tego kontrolera nie widzicie. I nim już widzę, że można sobie zmieniać efekty, czyli nawet nie trzeba parować z telefonem. Jest też pilot i pilot zaraz zobaczymy. Tutaj nie działa, jak klikam, a jak sobie wyceluję w tą stronę, to działa. Czyli dobrze mówiłem, to jest odbiornik podczerwieni i trzeba celować tam. No i trochę to dziwne, dlatego że zobaczcie, ten kabel jest ogólnie nie jest jakoś bardzo długi, ale w zasadzie odbiornik podczerwieni jest w takiej odległości od gniazda USB. Także zakładając, że podłączycie sobie gdzieś na przykład do ładowarki przy podłodze, to gdzieś tam w podłogę będzie trzeba celować tym pilotem, a nie w samą lampę. Dobra, i w ogóle co ciekawe, te lampy działają z aplikacją Smart Life oraz Tuya, a to oznacza, że najprawdopodobniej będzie dało się też je bez problemu zintegrować z Home Assistantem, jeżeli macie w domu postawiony na jakimś serwerze. I to też na koniec sprawdzimy, czy to na Home Assistancie zadziała. Tymczasem ja to wszystko po prostu skonfiguruję w aplikacji Smart Life i zobaczę, jak to działa. I całkiem fajnie. Niektóre aplikacje mają taki prosty, brzydki interfejs, a ta ma w sumie całkiem fajny. Dobrze, czyli tu mamy jakieś predefiniowane kolory, ale możemy też sobie dowolnie wybierać, obracając koło kolorów. Tutaj widzę, że mamy regulację jasności, włączanie i wyłączanie oczywiście. Tutaj mamy jakieś sceny, ocean, niebieskie niebo i tak dalej, ok. Czyli po prostu, aha, ja teraz zauważyłem, ok, to nie jest takie zwykłe ustawienie kolorów, tylko zobaczcie, to są efekty. Tutaj mamy przechodzenie kolorów. Ok, to jest fajne, to całkiem spoko wygląda. No i muzyka. Zobaczmy. Dobra, a więc uruchomiłem muzykę. Po pierwsze musi być dosyć głośno, żeby lampa łapała. A po drugie, no bez szału, mimo wszystko, ale to tu są jeszcze jakieś inne tryby, druga zakładka, niby jakiś gamingowy. Ogólnie, jak widzicie, bez szału, ale no nie spodziewałem się, że będzie to jakoś świetnie działać. Jeszcze nie spotkałem się dosłownie z żadną lampką, która miałaby fajne tego typu efekty. Raczej zawsze wygląda to dosyć źle, albo co najmniej słabo.
Teraz jeszcze zwróciłem uwagę, że w ogóle ten pierścień dookoła nie jest plastikowy, tylko to jest taka guma i można chyba nawet ją zdjąć. Tak, zobaczcie, tutaj jest przerwa, nie do końca ta guma dochodzi i można zdjąć i zobaczyć pasek LEDowy, który jest tam przyklejony w środku. Także ogólnie całkiem ciekawa lampeczka, kosztuje chyba około 106 zł aktualnie i wygląda całkiem spoko. Lecimy do następnej. Ok, a więc następna lampka to taki zestaw w zasadzie dwóch lampek, które można sobie postawić na przykład wokół monitora, czyli takie troszkę gamingowe lampki. Mamy pilota, dokładnie taki sam jak w tamtej lampce. No i dobra, wyciągamy. Te są strasznie lekkie, lżejsze niż ten okrąg. Ustawiamy to, mamy dwie opcje montażu. Albo można zamontować to w ten sposób na podstawkach, czyli pionowo, tu już głębiej chyba nie chcę wejść. Albo druga opcja, mogą być one zamontowane poziomo i można sobie ustawić pod telewizorem i udawać, że to jest jakiś świecący soundbar. Dobra, i tutaj już widzę, że odbiornik podczerwieni od pilota jest dokładnie w takim samym miejscu jak w okręgu. Ogólnie jeżeli chodzi o aplikację, to wygląda ona identycznie jak w przypadku okręgu, więc nie będę jej pokazywał ponownie. Są dokładnie te same funkcje, więc niczym to się nie różni. Po prostu w innej formie mamy lampki. Możemy sobie ustawić poziomo, możemy ustawić pionowo. Tutaj, tylko szczerze mówiąc, te kolory nie wyglądają aż tak ładnie. Teraz jest na przykład 100% jasności i nasycenie kolorów w tych lampkach jest mniejsze niż było w Smart Circle. Także no, to jest w zasadzie taka główna różnica, aczkolwiek to też zależy od koloru. Zielony już na przykład jest bardziej nasycony, czerwony też, ale no ten Smart Circle mam wrażenie, że nieco żywszymi kolorami świecił. Przechodzimy do następnej lampki, tym razem jest to Smart Vibe, który kosztuje około 109 zł, tak jest, a Smart Flow, nie powiedziałem ceny, kosztował około 100 zł, także te są dyszkę droższe i są to dosyć podobne lampki, aczkolwiek widać po pudełku, że mają także Bluetootha. I tu muszę na chwilę przerwać, bo w trakcie unboxingu kompletnie nie mogłem dojść do tego, jak wykorzystać ten Bluetooth, ponieważ w aplikacji nie było żadnych dodatkowych opcji odnośnie tego. I jak po nagraniach się okazało, ten Bluetooth w tej lampce nic nie zmienia i działa ona dokładnie tak samo ze smartfonem, jak te lampki, które posiadają tylko Wi-Fi. I tak sobie pomyślałem, że być może gdyby miało się jakąś bramkę działającą w systemie Tuya, która obsługuje urządzenia na Bluetootha, to może wtedy dałoby się tą lampkę podpiąć do niej, aby odciążyć naszą sieć Wi-Fi z ilości podłączonych urządzeń, ale nie wiem, są to tylko moje domysły, nie mam nic więcej w systemie TUI oprócz oczyszczacza powietrza, także tylko się domyślam, że być może, a być może nie i po prostu ten Bluetooth nic nie zmienia. Wow, i tutaj mamy takie, zobaczcie, mamy takie lustro. Czyli być może tu będzie taki fajny efekt, że ta lampka jakby kilkukrotnie jest widoczna wewnątrz. Zaraz zobaczymy. Oczywiście odbiornik podczerwieni na końcu kabla. Ok, a więc tutaj w zestawie mamy już troszkę inny pilocik. I dalej tak, mamy dwie opcje montażu. Możemy albo ustawić sobie te lampki w pionie, albo mamy tutaj taki uchwyt, który zakładamy z tyłu, wsuwamy go, a następnie za pomocą taśm dwustronnych możemy sobie to gdzieś przykleić w pionie, w poziomie, w skosie, w zasadzie jak chcemy. Yes. Ok, i jest, tak jak myślałem, jest ten lustrzany efekt. Ok, to mi się podoba. Zobaczcie, widać, że to światło jakby kilkukrotnie tam, w ogóle nie zdjąłem folii. O. A, tu muszę wyjąć. Dobra, to mi się mega podoba, naprawdę. I według mnie te lampki są zdecydowanie fajniejsze niż te poprzednie, właśnie ze względu na to lustro, które robi bardzo ciekawy efekt. Ok, tutaj co ciekawe, od razu po sparowaniu aplikacja mi pokazała, że jeżeli przycięliśmy pasek LEDowy, to można go dostosować. Także te lampki są wykrywane jako pasek LEDowy, na to wygląda.
I zobaczcie, można też robić swoje kombinacje kolorów, czyli w którym miejscu na jaki kolor mają się LEDy świecić. I myślę, że to jest całkiem spoko, bo wydaje mi się, że powinno dać się to jakoś edytować. I zobaczcie, teraz pomalowałem na zielono, teraz sobie zmienię na przykład na czerwony, połowę pomaluję na czerwono. To jest mega fajne, bo można sobie stworzyć jakiś własny wzór oświetlenia, dokładnie tak jak chcemy. Dalej mamy, zobaczcie, sceny również ruchome. Są różne fajne efekty i wygląda to ciekawie. Mi się podoba. Mamy jakiś podział jeszcze na kategorie, także super. Tryb wykrywania muzyki nie sprawdzajmy, to można się domyślić, jak będzie działać. No i co o nich sądzę? Póki co najbardziej mi się podobają. Z tych, które otworzyliśmy do tej pory, te są według mnie najfajniejsze. Zobaczymy jeszcze, jak dwie pozostałe. Dobra, przedostatnia lampka w zupełnie innej formie niż poprzednie. Jest to w zasadzie, można powiedzieć, zestaw 6 lampek sześciokątnych Smart Hexagon i już Wam mówię, ile kosztują. 160 zł, także jest to chyba najdroższa lampka. Z informacji na pudełku wiemy w zasadzie to samo co poprzednich, ale nie aplikacja nas najbardziej interesuje, nie pilot, tylko to, jak te lampki można w ogóle poukładać, bo myślę, że to jest najciekawsze w tego typu zestawie, że po prostu sami możemy zrobić własny kształt tych lampek. Ok, zestaw zdecydowanie bogatszy niż w poprzednich i tak, tutaj widzę, że mamy przewód do zasilania. To jest dokładnie taki sam jak w poprzednich lampkach. Jedyna różnica to taka, że ten przewód jest odłączany, a nie na stałe podłączony. Mamy, zdaje się, że to jest kilka takich gąbeczek z taśmą dwustronną, aby przykleić na przykład do ściany. Ja tego niestety nie zrobię, bo tutaj po prostu po chwili odpadłyby razem z tynkiem i nie, lepiej po prostu nie. Tutaj są chyba łączniki do tych sześcianów. Pilot jeszcze większy, tak dużego jeszcze nie było. Tutaj jeszcze oprócz zwykłej instrukcji mamy także takie grafiki pokazujące zasady łączenia tych lampek. Ok, a więc mam wszystko rozpakowane i okazało się, że te sześciany na każdym boku mają po prostu porty USB, a te łączniki to są takie, no, łączniki po prostu pinów w porcie USB. Także wciskamy to z jednej strony w port, podłączamy do drugiej lampki, do drugiego sześcianu i w ten sposób budujemy sobie jakiś kształt. Także ja teraz coś spróbuję z tego ciekawego zrobić. W ogóle zastanawia mnie, czy ta strzałka ma znaczenie. Przyjrzałem się tej instrukcji jeszcze raz i rzeczywiście za pierwszym razem nie zwróciłem uwagi, bo te strzałeczki są naprawdę małe, ale trzeba to łączyć tak, aby strzałki szły od pierwszej lampy na zewnątrz, tak jakby, do kolejnych. A więc mój kształt jest gotowy i przyznam, że ciężko to nawet podnieść, bo boję się po prostu, że te łączniki się połamią. Nie ma żadnych dodatkowych usztywniających łączników ani nic w tym stylu, niestety. O, ale zobaczcie, tutaj ten czytnik podczerwieni jest już znacznie dalej od złącza USB. Ten kabel USB jest po prostu znacznie dłuższy, za to ten idący od sterownika do pierwszego sześcianu jest krótszy, więc tutaj już jakby wydaje mi się, że lepiej, że ten odbiornik jest wyżej. Wszystko działa. Dobra, to wygląda naprawdę mega cool, jakby powiesić sobie gdzieś na ścianie i nawet można w zasadzie to postawić też na szafce. Jak widzicie, jak zbudujecie odpowiedni kształt, to będzie też stało, aczkolwiek no będzie się też łatwo przewracać, więc dobrze byłoby to czymś podeprzeć. Ok, pogrzebałem tutaj chwilę w aplikacji, bo ogólnie interfejs jest taki sam jak dla tej poprzedniej lampki, czyli identyfikuje się to jako pasek LEDowy, ale problem był taki, że na początku wszystkie sześciany świeciły mi tylko na jeden kolor i nie dało się ustawić indywidualnych kolorów. Po czym okazało się, że trzeba właśnie wejść w tą opcję przycięcia paska LEDowego i domyślnie było ustawione 200, czyli że jest 200 diod. A ta lampka działa tak, że każdy jeden sześcian to jest jedna dioda. No i skróciłem ten pasek do 10 diod. Oczywiście tu jest tylko 6, więc nadal to nie działa perfekcyjnie, ale już działa, a gdy było ustawione 200, no to w ogóle nie dało się tego zrobić. Kwestia jest tylko taka, że
Gdy te 3 sześciany są podłączone do tego jednego, a nie są jedną ścieżką, która idzie sobie po kolei, to tak naprawdę te 3 sześciany są identyfikowane jako jeden. Aktualnie działa to tak, że da się ustawić właśnie oddzielny kolor dla pierwszego, oddzielny kolor dla drugiego, oddzielny dla tych 3, no i jeszcze jakiś jeden zarzućmy na ten ostatni sześcian, który to jest. Tutaj ten pasek LEDowy też się wyświetla dłuższy niż nasz kształt, więc trochę takie kombinowanie, ale da się. Jak widzicie, świeci na różne kolory. Są także efekty różne. Ok, a więc modyfikowałem trochę ten kształt. Teraz ścieżka idzie w ten sposób i tutaj się kończy. Także zobaczymy, czy będzie to wyglądać lepiej. No, teraz ten efekt na przykład nabiera większego sensu, bo widać, że to chyba idzie tak po kolei, w bardzo szybkim tempie, ale wydaje się, że jest to w miarę po kolei. No to wygląda tak samo. Ten efekt jest już chyba trochę lepszy. No, to na przykład sensownie wygląda. Także zależnie od tego, jak połączycie, jaki kształt zrobicie, jakie ścieżki tutaj są, to będzie trochę inaczej działać, aczkolwiek perfekcyjnie nadal nie będzie, no bo minimalna ilość diod w aplikacji to 10, a my mamy 6. Ale poza tym jest sztosik, można bardzo fajnie sobie to ułożyć. Kolorki też według mnie ładnie wyglądają. To jest chyba moja druga ulubiona lampka w tym filmie, a może nawet lepsza od tej poprzedniej, może nawet bardziej mi się podoba, chyba bardziej. To lecimy z ostatnią rzeczą, czyli lampą narożną. Otwieramy i zobaczmy, jak to wygląda. Ta lampa jest w 3 częściach, ponieważ to jest dosyć duża lampa, także zaraz to złożę i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Fajnie, kiedyś w ogóle myślałem, żeby sobie kupić taką lampę narożną i postawić w pokoju, a dokładniej w salonie, czyli tutaj, gdzie siedzimy. Pilot chyba taki sam jak w pierwszej i drugiej lampce. I tak, składamy. Przewód oczywiście, kolejny raz nie ma o czym mówić, dokładnie to samo. I wpinamy. Lampa jest długa i chyba na siedząco tego nie zrobimy, więc jeszcze nóżki trzeba przyczepić. Te są metalowe, czuć, że są ciężkie, także nie powinna się ona przewracać. I w zasadzie powinienem zrobić na odwrót. Najpierw złożyć nóżki, a dopiero potem złożyć górę lampy. A więc wydaje mi się, że chyba trochę krzywa jest ta lampa. Przestawiłem jeszcze na szybko tą lampę do sypialni w rogu i jak widzicie, no jest jednak trochę przechylona do tyłu i niestety na czubku, jak widzicie, dosyć sporo będzie odstawać od ściany. No i raczej z tym nic nie zrobimy. Nie widzę tutaj za bardzo możliwości, żeby to w jakiś sposób wygiąć. Pomyślałem już, że zostaniemy tutaj na chwilę, skoro tą lampę postawiłem, bo wygląda w tym rogu całkiem nieźle, poza tym, że jest krzywa troszkę. Ogólnie aplikacja identycznie jak w przypadku pierwszej lampki okrągłej, także możemy sobie ustawiać statyczne kolory, możemy zmieniać sobie jasność, możemy wybierać efekty. Tutaj te efekty są w ogóle chyba identyczne jak w pierwszej lampce, czyli w tym okręgu. Także spoko, jest też tryb muzyki, no i to w zasadzie wszystko, jeżeli o tą lampkę chodzi. Przyszedłem już testować z Home Assistantem, a jeszcze w ogóle zapomniałem podać ceny lampki narożnej, która wynosi aktualnie około 150 zł. A już przetestowałem, jak to działa z Home Assistantem i jak widzicie, mam tutaj całą integrację. Wszystkie lampki tutaj wskoczyły, działają. Podłączyłem przykładowo lampki Smart Flow. Mogę regulować sobie ich jasność, mogę wybierać kolor. Nie można jednak ustawić takich efektów, jak są dostępne w aplikacji Smart Life, czyli jakieś tam przejścia kolorystyczne, czy na przykład tryb wykrywania dźwięku. To niestety nie jest dostępne bezpośrednio w Home Assistancie i w przypadku wielu lampek nie ma takiej możliwości. To nie jest tak, że tylko z tymi. Ale ogólnie działa, więc możecie też sobie zintegrować z Home Assistantem, a potem jak macie Home Assistanta zintegrowanego na przykład z Loop Deckiem, to zobaczcie, ja tutaj mam przyciski, akurat tych lampek nie dodawałem, ale zapalam sobie na przykład lightbara, lampkę na biurku i takie tam, także w ten sam sposób można byłoby sterować też tymi lampkami. Także ogólnie bardzo fajne rozwiązanie, jeżeli macie Home Assistanta.
No i dobra, otworzyłem już wszystko, a więc czas na małe podsumowanie. Tutaj są moje dwie ulubione lampki. Najbardziej mi się one spodobały, choć myślałem, że to narożna będzie w gronie moich ulubionych, ale jak tak sobie pomyślałem, to ostatecznie chyba jednak te dwie. I co o nich sądzę, co ogólnie sądzę o tych wszystkich lampkach? Według mnie całkiem fajne ozdoby, które można sobie postawić gdzieś w domu, jeżeli lubimy przeróżne kolorowe światełka. Nie są to oczywiście produkty pozbawione wad. No na przykład tutaj mamy ten problem, że jest 6 sześcianów, a w aplikacji można skonfigurować, że jest ich minimum 10. Lampka narożna jest na przykład trochę krzywa. Ale z drugiej strony są to produkty tanie, budżetowe. Najdroższe są te sześciany kosztujące 160 zł, reszta kosztuje jeszcze mniej. Także myślę, że jakieś tam drobne wady w tej cenie można wybaczyć. Linki do nich znajdziecie w opisie pod filmem i tam możecie sobie porównać, gdzie aktualnie kupicie je najtaniej. To by było na tyle. Zapraszam Was jeszcze na mojego TikToka. Link także jest w opisie pod filmem. No i do zobaczenia. Jeszcze nie do zobaczenia. Koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak spodobał się Wam tego typu format filmów tutaj na kanale. Jest to dla mnie trochę inne podejście niż do typowej recenzji, także jestem ciekaw odbioru. I teraz mogę się z Wami pożegnać. Do zobaczenia.